Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski, w nietypowej audycji. O czym dzisiaj będziemy mówić? O biopolach, czyli coś, co jest domeną szarlatanów, szamanów, foliarzy i tak dalej, i tak dalej. Dla przeciętnego człowieka i dla wielu tak zwanych naukawców, gdzie wielkie A jest w środku. Naukawiec. Mimo konkretnych dowodów, mimo nauki, kochani, kończymy czary mary, więc mimo konkretnych dowodów, mimo nauki, wielu ludzi w dalszym ciągu, wielu ludzi nauki mówi, ja w to nie wierzę, to nie istnieje, to są jakieś bzdury, to jest jakieś foliarstwo, to są jakieś teorie płaskoziemców. Nie wiem, co ma teoria o płaskiej ziemi do biopól i do jakichś innych rzeczy, ale w każdym razie, kochani, biopola istnieją. I teraz słuchajcie. Odbiegam troszeczkę od zwykłych tematów, bo zazwyczaj dużo mówię na temat zdrowia, różnych innych historii, zagrożeń i tak dalej, ale przecież kanał jest poświęcony wszelkim aspektom dotyczącym naszego ludzkiego funkcjonowania, istnienia na Ziemi. I teraz, jeżeli istniejemy, to między innymi jesteśmy zanurzeni na dnie oceanu magnetycznego, bo od początku istnienia wszelkich istot na Ziemi, Ziemia, która wytwarza pole magnetyczne, ogarnia zasięgiem swojego pola magnetycznego wszystkie żywe istoty. I okazuje się, że pole magnetyczne reguluje i steruje wszelkimi procesami życiowymi wszelkich żywych istot. Pole magnetyczne ma niesamowity wpływ. Ale jak to się ma do dzisiejszego tematu? Dlatego, że, kochani, my nie jesteśmy tylko chodzącym, poruszającym się układem pokarmowym. My jesteśmy żywą istotą, w której zachodzą różnego rodzaju procesy biologiczne, elektrochemiczne, elektromagnetyczne i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zbiorem elektronów, bo teraz zauważmy, z czego się składamy jako ciało, jako po prostu jednostki te biologiczne. Składamy się z wielu substancji. Te substancje składają się ze związków chemicznych. Te z kolei z pierwiastków, czyli niepodzielnych substancji, z których się nie da wyodrębnić już innych substancji. Złoto będzie złotem, miedź będzie miedzią, żelazo będzie żelazem i tak dalej, wapń wapniem. Ale w atomach tych pierwiastków istnieją elektrony. Elektrony się poruszają. Elektrony mają ładunek elektryczny, a więc w takim razie każde nasze ciało jest po prostu potężną chmurą uformowanych elektronów. Czy to się komuś podoba, czy nie? A więc witam Was serdecznie, elektroniczne damy i elektroniczni panowie, elektroniczni dżentelmeni. Od tego trzeba zacząć. I w związku z tym możemy mówić o polach biomagnetycznych, biologicznych czy jakichś innych. Tych pól jest cała masa i wszystkie razem tworzą, jak się przekonacie, tak zwane biopole po prostu człowieka. Kochani, chcę przez najbliższe 3 odcinki przybliżyć bardzo mocno ten temat, po prostu na bazie między innymi mojej książki Biomagnetyzm, część pierwsza, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu, bo tutaj akurat mam bardzo mocno rozbudowany ten temat biopól. Druga część akurat, jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu. Te książki oczywiście można zamówić na mojej stronie www.januszdabrowski.pl i bardzo Was serdecznie namawiam do tego i proszę o takie zamówienia. Ostatnio kilka osób, między innymi pan Władysław Strzelecki i inni ludzie sugerowali, mówili: Panie Januszu, no robi Pan te audycje za darmo, to jest solidna praca i tak dalej. Natomiast no, my nie mamy szansy nawet postawić Panu kawy. Te buy coffee, są te systemy płatnicze. Faktycznie nie mam żadnych sponsorów. Na razie nie robię monetyzacji na YouTubie, gdzie pojawiłyby się w moich audycjach reklamy.
pieniądze tam z tego byłyby pewnie niewielkie, ale to byłoby przeszkadzające, ale dzięki takiej monetyzacji YouTube mógłby wstawiać reklamy i dzięki temu ewentualnie kanał by mógł się windować, bo YouTube zarabia na reklamach, na oglądalności, więc pewnie zacząłby mnie troszeczkę podciągać, że tak powiem, tę audycję do góry, ten kanał. Ale to już mniejsza z tym. I teraz w związku z tym, jeżeli faktycznie wielu z Was chciałoby się jakoś tak po prostu podziękować, odwdzięczyć, wyrównać tą energię, którą otrzymujecie, ale też ja od Was też biorę tą energię w postaci podziękowań, w postaci lajków, w postaci jakichś wpisów, ale mimo tego, jeżeli chcecie faktycznie w jakiś sposób wesprzeć mnie, to proszę o zamówienie książek. Y, Będzie to fajne wsparcie, a Wy zyskacie bardzo konkretną wiedzę, a więc zapraszam Was na moją stronę www.januszdabrowski.pl. Na górnej listewce jest sklep, książki i tam są opisy. Możecie sobie wybrać to, co będziecie chcieli. Impostem błyskawicznie postaram się wysyłać i tak dalej. Kochani, wracamy jednak do tematu. A, oczywiście proszę o linki, o lajki, przepraszam, o subskrypcje tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału. Będziecie otrzymywać po prostu powiadomienia o nowych audycjach. Proszę Was o dzielenie się linkami na Waszych social media. Przesyłajcie do znajomych. No, nie ukrywam, że bardzo mi zależy, żeby ta wiedza, poszerzanie świadomości trwało, następowało i to w błyskawicznym tempie. To jest obecnie bardzo potrzebne. Dobrze, ale teraz, kochani, o czym w ogóle mowa? Więc co to jest to całe biopole? Zobaczmy, co mówi, o czym w ogóle będziemy mówić, bo jeżeli wrzucicie na Google słowo biopole, to w tym momencie ukażą się różnego rodzaju definicje, co to jest biopole, że to jest po prostu rodzaj energii biologicznej wokół naszego ciała i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam tutaj przedstawię fragment mojej książki w 3 odsłonach, czyli w 3 odcinkach, bo to byłoby zbyt długie. I zacznijmy od tego, że pora wyjaśnić nareszcie, co to jest takiego biopole. A może to jest kompletna w ogóle bzdura. I jak mówi profesor Ipolit Mojsiejewicz-Kogan, dawny radziecki, bardzo znany naukowiec, który to był zmuszony uciekać z byłego Związku Radzieckiego, siedlił się w Anglii. On kiedyś powiedział kluczowe zdanie: "Что мы знаем о том, чего мы nie знаем?" Czyli co my wiemy o tym, czego nie znamy. Przeciętny człowiek kojarzy to pojęcie biopola z działalnością bioenergoterapeutów, którzy, jak się to na ogół mówi, oddziałują energią swoich biopól na biopola pacjentów. A momencik jeszcze, tutaj zaraz zobaczymy, jakie my mamy powiększenie. Mamy 200, więc mam nadzieję, że swobodnie jesteście w stanie odczytać. Takie jednak potraktowanie zagadnienia jest zbytnim uproszczeniem. Wszelkie organizmy roztaczają wokół siebie pewien rodzaj pola, czyli przestrzeni, bo pole to jest przestrzeń wokół naszych ciał, wokół przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. A więc wszelkie organizmy roztaczają wokół siebie pewien rodzaj pola, obszaru przestrzeni, zupełnie innego typu w porównaniu z tymi, którymi mamy już do czynienia. Nie jest to pole ani elektryczne, ani magnetyczne, ani cieplne i jest znacznie silniejsze od każdego z nich. To co to w końcu jest? Odpowiedź z pewnością nie jest łatwa. Na początek zwróćmy uwagę na pewien charakterystyczny szczegół. Otóż jeśli prześledzimy wszelkie religie oraz całą mitologię wszelkich ludów dotyczącą powstania, rozwoju życia człowieka, to przekonujemy się, że wszelkie wyobrażenia człowieka, czy to graficzne, czy przekazywane w opowieściach pisanych lub ustnych, posiadają pewien szczególny wspólny rys. Często przedstawiają postacie ludzkie z poświatą wokół ciała fizycznego lub aureolą świetlną wokół głowy. Jakby ciało otaczało jakieś pole. Można nazwać je polem energetycznym. Pole energetyczne jest przestrzenią wokół każdego elementu przyrody, w której to przestrzeni działają różnorodne czynniki pochodzące ze źródła tej siły, to jest tego elementu.
przypadku elementów przyrody tak zwanej ożywionej, pole energetyczne nazywamy biopolem. A jak jest z elementami przyrody tak zwanej nieożywionej? Przecież trudno byłoby użyć przedrostka bio dla układów przyjętych za nieożywione, na przykład kamienia. Jednak nawet nieożywione z punktu widzenia biologii elementy przyrody emitują wibracje. Trudno jednak nazwać te szczególne pole energetyczne biopolem. Więc emitują wibracje, bo przecież każdy kamień, dajmy na to, każdy głaz, to jest zbiór atomów, a w tych atomach poruszają się elektrony, a więc cały ten kamień wibruje, chociaż nie widzimy, żeby się unosił na przykład i latał w powietrzu, chyba że my go ciśniemy. Przejawem zewnętrznym pola energetycznego jest aura, zazwyczaj niewidzialna dla większości z nas mglista otoczka wokół źródła pola. Zwykle przyjmuje się, że jest nią swoista mieszanka energii i materii emanujących z tak zwanych ciał subtelnych, zagęszczonych form wypełniających ciało fizyczne. Warto tu uwzględnić fakt, że różnica pomiędzy wyewoluowanymi formami polega na różnicy gęstości materii, z jakiej są zbudowane. Nie jest istotny fakt, że jak czegoś nie widzimy, to nie istnieje. Gwoli przykładu, każdy z nas wydycha wodę w postaci pary wodnej, ale czy ją zwykle widzimy? Twardy lód zamienia się w ciecz, typową wodę, a ta może zamienić się w parę na tyle rozrzedzoną, że niewidoczną dla wzroku. No chyba że, słuchajcie, jest otoczenie bardzo zimne, minus 20-30 stopni, wychodzimy na dwór, para bucha z ust, wtedy widzimy, bo błyskawicznie para się skrapla. Zagęszcza się. Jeśli się komuś wydaje, że zajmujemy się jakąś szarlatanerią, to grubo się pomyli. Zauważmy, że koncepcja o emanacji subtelnej, quasi-fizycznej energii przez wszystkie żywe organizmy jest znana od starożytności. Spotyka się ją w kulturach dawnych Indii, Egiptu, Grecji, Rzymu, jak również w Ameryce Południowej, w Meksyku i Peru. Prekursorem badań nad aurą był niedoceniony do dzisiaj i zapomniany Polak Jakub Jotko-Narkiewicz, 1847-1905. Lekarz, fotografik, badacz zjawisk elektromagnetycznych. Jako pierwszy w świecie opublikował w 1896 roku wyniki swoich badań i wykonane przez siebie fotografie aury. Dopiero kilkadziesiąt lat później, po Narkiewiczu, jego badania kontynuowało w latach 30. XX wieku małżeństwo Walentyna i Siemion Kirlianowie z ówczesnego Związku Radzieckiego. Na cześć badacza nazwano specyficzne fotografie aury i metodę jej fotografowania fotografią kirlianowską. Ale jeszcze raz powiem, że pierwszym był Polak. Jeszcze raz powtórzmy, Jakub Jotko-Narkiewicz. Naukowe podstawy badania aury stworzył angielski lekarz John Walter Kilner, członek Royal College of Physicians. Opublikował już w 1911 roku pierwsze na Zachodzie studium na temat aury. Human Atmosphere, a później Human Aura i Aura. Był przekonany, że obraz ludzkiej energetyki jest wskaźnikiem stanu zdrowia i samopoczucia. Dziś na świecie jest wiele ośrodków naukowych zajmujących się badaniami aury i metodami diagnostycznymi opartymi o obraz aury. Przykładami są na przykład dr Peter Mandel, wybitny niemiecki naukowiec i naturopata, twórca metody leczenia o nazwie Exogetic Color Puncture, o ile to dobrze wypowiadam, założyciel Mendel Institute for Exogetic Medicine w Niemczech oraz International Institute for Exogetic Medicine w Szwajcarii. Dalej, profesor Stanley Krippner,
Amerykański psycholog zajmujący się badaniem ludzkiej świadomości i procesami energetycznymi w organizmie. Autor ponad 500 artykułów i kilku książek. Dr Thelma Moss, amerykański psycholog, dzisiaj powiedzieliśmy amerykańska psycholożka, autorka słynnego powiedzenia: nikt z nas nie jest wykonany całkowicie z materii. Dalej, profesor Konstantin Korotkow, fizyk, naukowiec Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Technologii Informacyjnych, Mechaniki i Optyki Uniwersytetu w Petersburgu, prezydent International Union of Medical and Applied Bioelectrography, czyli Międzynarodowej Unii Medycznej Stosowanej Bioelektrografii, jeden z pionierów rosyjskich badań aury, konstruktor urządzeń do pomiarów aury ludzi i podawania informacji o stanie ich zdrowia psychofizycznego. Dalej, Ravi Shankar Mishra, biochemik z Indii, z India Institute of Medical Science. Dalej, Serena Roney Dougal, psycholog i biochemik z Wielkiej Brytanii. Profesor Wiktor Iniuszyn, kierownik Katedry Biofizyki w Narodowym Kazachskim Uniwersytecie w Alma-Ata. Taką listę oczywiście można byłoby rozszerzać, rzecz jasna, ale to nie chodzi o to przecież. To jest tylko przykład. W Polsce badaniami naukowymi aury zajmuje się biofizyk dr Jan Szymański, konstruktor aparatury do obserwacji i analizy aury, Ewa, Janusz i Igor Wilczewscy z Kieleckiego Studium Radiestezji i Bioenergoterapii oraz Jerzy Woźniak, pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej, autor książki Nowoczesna radiestezja. W przypadku organizmu, czyli ciała fizycznego, materialnego, o bardzo dużej gęstości, pole energetyczne nazwiemy, powtórzmy, biopolem mającym swoje źródło w bioenergii organizmu. Biopole tworzy wokół niego aurę, której kształt, kolor i inne cechy mogą stanowić podstawę diagnozy lekarskiej oraz doboru metod terapeutycznych. Każda żywa istota, a więcej człowiek, wytwarza swoje własne, unikalne pole energetyczne. Można przyjąć, że biopole jest życiowym ciałem energetycznym. Jawi się jako rodzaj otulającego ciało fizyczne skafandra, składającego się z wielu niestykających się ze sobą warstw i różniących się poziomem wibracji. Ten skafander jest kopią ciała fizycznego, odległą od niego kilka centymetrów i emanuje energią. I tutaj jest cytat właśnie z Ravi Shankara Mishry, biochemika z India Institute of Medical Science. Wszystko, co stworzyła natura, posiada aurę, a każde żywe istnienie ma swoje ciało astralne. Najbardziej rozwinięte są u ludzi, a nawet wokół naszych cieni i fotografii obserwuje się aurę. Aura przejawia się we wszystkich barwach, zaś podstawowymi są kolory tęczy. Każdy uraz fizyczny, psychiczny czy emocjonalny powoduje uszkodzenie biopola, co wpływa później na zachowania i zdrowie psychosomatyczne. Nie może dojść nigdy do choroby ciała fizycznego, zanim nie nastąpią usterki w biopolu człowieka. Dopiero wówczas, po przedarciu się destrukcyjnych czynników poprzez barierę ochronną, następuje choroba ciała. Jest to materia tak delikatna, tak subtelna, że konwencjonalne terapie najczęściej nie są w stanie naprawić struktury energetycznej uszkodzonego biopola. Dlatego należy tu zastosować zgoła odmienne metody i narzędzia uzdrawiania. I tu mamy nowy cytat. Opisując zdjęcia energetycznego sobowtóra człowieka, otrzymane za pomocą specjalnie opracowanego w Kijowie urządzenia na zasadzie odkrytej przez małżeństwo Kirlianów, naukowcy mówią o różnych stanach powłok tych ciał astralnych, czyli sobowtórów. W tym przypadku, kiedy w ognistym, błyszczącym kokonie człowieka są dziury, uszkodzenia, które wyglądają jak ciemne plamy, można mieć pewność, to są miejsca lokalizacji przyszłych chorób. Z dużej ilości zdjęć wynika, że choroba powoli wpełza do wewnątrz tej ochronnej powłoki człowieka, jeśli jest ona uszkodzona.
Jeden z organizatorów tych badań, pracownik Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, doktor nauk medycznych Wasylij Mielnik, zwraca uwagę na moralną higienę jako niezbędny warunek zachowania zdrowia fizycznego. Inaczej mówiąc, starożytne wyobrażenie o moralności, czystości myśli i pragnień nie są hasłami pozbawionymi podstaw materialistycznych, lecz koniecznymi warunkami zdrowia fizycznego. Wasylij Mielnik mówi, zdrowe myśli, które promieniuje organizm, są naszą mocną osłoną polową, której trzeba pilnować. Nie mięśnie, lecz ognista fala nerwów zasługuje na uwagę. Właśnie tą energię trzeba odnawiać i ładować. Na pytanie, a czym zasilać swoją energetykę, kierujący badaniami odpowiedział: dobrymi, czystymi myślami i emocjami. Krótko mówiąc, popełniajcie tylko moralne czyny, a mocna tarcza energetyczna jest zagwarantowana. Przekonaliśmy się naocznie, jak w zależności od myśli zmienia się aura. Na przykład jedną kobietę poprosiliśmy, aby przed obiektywem pomyślała po kolei o ukochanym synu, o swoim zaciekłym wrogu i o życiowych niepowodzeniach. Efekt był przerażający. W ostatnich przypadkach strumień energii jakby przerywał się. W ogóle zauważyliśmy, że energetyka ludzi pobudliwych, roztrzęsionych jest niby pogryziona, pocięta bliznami. Na pytanie, czy aura ma kolor, Wasylij Mielnik odpowiedział: tak, dobra sieć ochronna z reguły jest szkarłatna, ale odcienie kolorów zmieniają się od srebra do rubinu. U ludzi, którzy prowadzą niezdrowy tryb życia, ogień z czasem opuszcza wnętrze kokonu. Aura staje się słaba, nierówna, niewyraźna, szara. Zrozumieliśmy, że ogień w ciele dostajemy od urodzenia. Z wiekiem zgromadzić go trudno, a zniszczyć można błyskawicznie. Przez kłótnię, bijatykę, podejrzenie, lęk albo żal do siebie. Dodam niewybaczanie sobie na przykład. To był cytat z książki Jasnowidzenie od magów starożytności do programów kosmicznych NASA czeskiego autora Walerii Kratochwila. Warto zwrócić uwagę, kochani, teraz na treść tego ostatniego zdania. Mówi ono o tak zwanych zjadających towarzyszach. To jest określenie już nieżyjącego Leszka Żądło, autora książek między innymi o Hunie. Tych zjadających towarzyszy wielu z nas ma mnóstwo. Dodam tutaj, kochani, że na playliście Rozwój Duchowy jest tam właśnie audycja na temat zjadających towarzyszy. Nasi wrogowie to elementy ciemnego ja, wyrażające się poprzez lenistwo, nudę, zniechęcenie, zwątpienie, złość, nienawiść, gniew, zawziętość, niewdzięczność, źle pojmowany upór, kapryśność, krytycyzm, osądzanie, upokarzanie, plotkowanie, obłudę, potępianie, litowanie i użalanie się nad sobą, zazdrość, zawiść, pazerność, chęć czynienia innym krzywdy, brak odwagi, lęk, złośliwość, mściwość, obmawianie, niewiarę, pesymizm, chwiejność, dyskryminację, tyranizowanie, uprzedzenia, niezdrową ambicję, rozpacz, sztuczność, ciągłe malkontenctwo, rasizm, ksenofobię i tak dalej. Te wszelkie nasze szarości, taki rodzaj naszych grzechów, odstępstw, jak zwał, tak zwał, kochani, wpływają wyjątkowo negatywnie na moc biopól, na stan naszej aury. Pamiętać o tym należy, że negatywne emocje powodują dłuższe utrzymywanie się niekorzystnych zmian w aurze, czyli w systemie bioenergetycznym człowieka w porównaniu ze zmianami korzystnymi powodowanymi przez emocje pozytywne. Dlatego tym bardziej należy pielęgnować w sobie pozytywne emocje, najpiękniejsze uczucia, a pozbywać się tych niepięknych. Wymaga to, rzecz jasna, pracy nad sobą, dokładnego poznania siebie. Dodatkowo należy poprzez wybaczanie innym ich win wobec nas po prostu uwalniać siebie samych z więzów poczucia krzywdy, chęci odpłacenia pięknym za nadobne, żalu, nienawiści i tym podobnych uczuć we własnym dobrze pojętym interesie. Bo to, co produkujemy, zawsze wraca do nas ze zwielokrotnioną mocą.
Piszę o tym obszernie w innej mojej książce. Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie. Jest takie powiedzenie indyjskie, taka opowieść o tym, że każdy z nas może hodować dwa wilki. Jeden zły, drugi dobry. Więc pytanie, jakiego wilka żywimy w sobie? Biopole energetyczne jest w stanie oddziaływać energetycznie na wszelkie inne struktury elektroniczne. Takimi strukturami są między innymi inni ludzie, pokarmy, woda, zwierzęta, rośliny. Nasze biopole może wpływać na inne biopola, zmieniać profil elektronowy innych struktur, a przez to ich właściwości. Zaś biopola obce wpływają na nasze osobiste biopole. Ludzki organizm jest wybitnie poddany czy podatny na wszelką informację elektromagnetyczną przekazywaną z zewnątrz. Udowodnili to dwaj niemieccy naukowcy, biofizyk profesor Erwin Neyer i neurobiolog profesor Bert Sackmann, dyrektor Wydziału Medycznego Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu w Niemczech. Za swoje odkrycie otrzymali wspólnie w 1991 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Odkrycie dotyczyło techniki działania jonowego toru informacyjnego polegającej na przenikaniu jonów przez śluzy w błonach komórkowych i przenoszeniu w ten sposób informacji o tym, co dzieje się w komórce wprost do mózgu. Pozwoliło to na stwierdzenie, że ludzki organizm jest w stanie odbierać informację elektromagnetyczną z zewnątrz i zewsząd, z całego świata. A więc ludzki organizm jest bardzo podatny, powtórzmy, na wszelką informację elektromagnetyczną przekazywaną z zewnątrz. Profesor Erwin Neyer i profesor Bert Sackmann. Kochani, na dzisiaj tylko tyle, jaż tyle, bo może temat nie jest taki najłatwiejszy. W opisie, w przedstawianiu i dwa kolejne odcinki w ciągu następnych dni, bo spotykamy się zwykle w poniedziałki, środy i piątki. To będą następne odcinki dotyczące biopól, ale będziemy też mówić o czakramach, o czakrach tak zwanych i tak dalej, i tak dalej. One istnieją na Ziemi, one istnieją w naszym ciele ludzkim. O tym mówi medycyna tybetańska, chińska, hinduska, ajurweda i tak dalej, koreańska, ale też powiedzmy medycyny słowiańskie, które wiedziały o tym, że coś innego istnieje, że nie jesteśmy tylko, jeszcze raz powtarzam, takimi typowymi, dzisiaj to wiemy, biologicznymi istotami, że jak umieramy, to znaczy raz przyszło się żyć i koniec i tak dalej, i tak dalej. Nie, tak to po prostu nie ma. Kochani, na dzisiaj to jest tyle. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. Mm, Jeżeli uznacie, że jest to coś godne polecenia innym, to polecajcie. Jeżeli uznacie, że warto dać lajka, napisać coś na ten temat, to po prostu napiszcie. Dzięki Waszej akcji, dzięki Waszym działaniom ten kanał po prostu, algorytmy YouTube'a po prostu pozwalają na to, żeby on się windował po prostu w górę. Jeszcze raz powtarzam, bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście zawsze ze mną, że jednak zbiera się stopniowo ta grupa subskrybentów, coraz więcej, już blisko 4000. Jak będzie 4000, niby niewiele, a to jest bardzo dużo, to urządzimy sobie małe święto. Wszystkiego dobrego, popadki.